Cześć, z tej strony Marek, witam Was na moim kanale aranżacji wnętrz. Remont niestety nigdy nie był tani. Nie, niestety nie, lecz są sposoby, aby obniżyć koszty. Dlatego dzisiaj Wam pokażę kuchnię, łazienkę, drzwi, panele, powiem na co zwrócić uwagę i gdzie możemy szukać oszczędności bez, co ważne, straty na jakości. Bo niestety, jak wiemy, ostatnio te ceny poszły w górę strasznie. Może jeżeli chodzi o wykończeniówkę, nie na wszystkich, na wszystkich materiałach, ale nie na wszystkich tak bardzo. Ale o tym na końcu. Prośba, napiszcie, na czym Wam udało się zaoszczędzić, ewentualnie, co Was tak szokowało, że tak dużo kosztuje, że nie spodziewaliście się tego. Ok, zanim zaczniemy, prośba, daj łapkę w górę, naciśnij przycisk subskrypcja, jeżeli nadal tego nie zrobiłeś. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. Zaczynamy. To będzie takich 10 punktów, 10 wskazówek, na czym można zaoszczędzić, a pierwsze to łazienka, bo uważam, że w łazience chyba można najwięcej tych kosztów poszukać. Zobaczcie tą łazienkę. Nieduża, nie mała, normalna w bloku łazienka, a całkowity koszt materiałów tutaj to 3250 zł. Nie liczę tylko lampy nad lustrem, bo ona po prostu już była. Lecz jak dobrze wiemy, gdybym chciał, to tyle mógłbym wydać za samą kabinę lub płytki. Tak więc pierwszy punkt. Dlaczego tu się udało tak zaoszczędzić na materiałach? Zwróćcie uwagę, nie ma tam płytek dekoracyjnych. Jest szara płytka jako baza, podstawa plus biała cegłówka. Płytki dekoracyjne, dekory tak zwane, może jedna sztuka kosztować tyle, co nieraz cały metr. Jeżeli tych sztuk mamy sporo, architekt zaszalał, to niestety koszt łazienki może poszybować w górę bez ograniczeń tak naprawdę. Dlatego to jest po pierwsze, ok, dekory są fajne, ale z umiarem, jeżeli chodzi o finanse. A można zrobić tak, jak ja to zrobiłem w tym przypadku, 2 rodzaje płytek, podstawa, baza plus jakiś wyróżnik i tyle. Druga rzecz, zwróćcie uwagę, ja tutaj nie pociągnąłem płytek do samego sufitu, tylko jest w strefie mokrej. Oczywiście w kabinie prysznicowej są po całości płytki, a tak to jest na 1,20 m, kończy się tyle, farba. Jeżeli chcecie zrobić wyżej, jasne, macie taki guz i tak Wam się podoba, nie ma sprawy. Tylko bardzo często lecimy od podłogi do sufitu i później przy suficie wychodzi docinka. Na 3, na 4 cm, na 5 i tak naprawdę często jest tak, że jedna płytka jest do przycięcia, bardzo duży odpad i tyle. A może skończyć szybciej albo, jeżeli jest taka możliwość, płyta GK, czyli gipsowo-kartonowa, nie kosztuje dużo, obniżyć ten sufit. Tak, żeby te płytki wyszły idealnie pod sufit. Nieraz warto w ten sposób zrobić, niż docinać, szczególnie bardzo drogie płytki, no i wyrzucać je, bo nic więcej się z tym nie zrobi. Trzeci sposób, a raczej trzecia podpowiedź. Tutaj ubikacja ze stelażem, pamiętam ją kupowałem komplet, dodatkowo umywalka z szafką nie kosztowały dużo. Słuchajcie, ja bardzo lubię designerskie rzeczy. Ja bardzo lubię ładne, markowe przedmioty. Lecz tak jak wspomniałem, to mieszkanie jest na wynajem, tak? Nie zawsze chcemy, nie zawsze możemy sobie na to pozwolić. A przy ceramice, tej umywalce, armaturze też, ale to zaraz jeszcze podpowiem gwiazdeczkę, naprawdę można sporo zaoszczędzić, bo przy ceramice nie ma co tam się zepsuć. No jak jest umywalka, która nam się podoba, nie ma tak zwanego baranka. Ta biel jest biała, nie pożółkła jakaś. No, słuchajcie, ta umywalka może kosztować 300 zł, nie 3000. Tak jak chyba w tym przypadku 400 kilkadziesiąt złotych kosztowała umywalka z szafką. Tak więc może. Armatura podobnie, jeżeli mamy armaturę, uwaga, na umywalkę, czyli bateria stawiana na umywalce, nie jest to podtynkowe, to również na dzień dzisiejszy możemy kupić, jeżeli chcemy zaoszczędzić, nie chcemy wydawać jakoś bardzo dużo pieniędzy,
kupmy sobie tą baterię za 200 zł. Ja wiem, zaraz się głosu, co to mówi, że 200 zł, co to jest za bateria. Ale słuchajcie, ta bateria wytrzyma nam z 5 lat, a jeżeli ją coś trafi, to dla nas żaden kłopot, to jest 10 minut, wymieniamy taką baterię, a ona przytrzyma te 5 lat na 100%, tak? A wtedy wymienimy, już jesteśmy po remoncie, stać nam na lepszą, solidniejszą, proszę Cię bardzo. Jeżeli szukasz w tym momencie kosztów, to jest dobry pomysł. Idę do punktu 4. No, ci, co oglądają moje filmy więcej, to się trochę zdziwią, co ja to mówię, ponieważ ja mam trochę bzika na punkcie oświetlenia. Na punkcie światła ukrytych gdzieś podświetleń lamp, ładnych lamp, ale faktycznie, jeżeli projektuję czy sobie, czy komuś, to punktów oświetleniowych robię dosyć dużo. Lecz wiem, z czym się to wiąże. Jeżeli mam dużo oświetlenia, to po pierwsze więcej lamp muszę dać, więcej kinkietów, nieraz paski LEDowe, jeżeli są, które też podnoszą dosyć mocno ceny, tak się wydaje, a co tam 20 zł za metr bieżący. No, ale jeżeli tych metrów bieżących masz w pieruny, do tego zasilacz, do tego wykonanie, zrobienie tego, do tego musisz pociągnąć kabel, który teraz też kosztuje, no bo mieć wszystko poszło do góry, no to warto zastanowić się, czy warto. Jeżeli chcesz zrobić wersję budżetową, proponuję mniej punktów światła, ponieważ wtedy też mniej kupisz włączników, ramek do tego, a to może kosztować. Większość ludzi, większość moich klientów nie zdaje sobie sprawy, że na mieszkanie, jeżeli mamy dosyć dużą ilość punktów, to nie ma kłopotów, żeby wydać na gniazdka, włączniki i ramki, nie wiem, 2000, 3000. Szczególnie jeżeli te ramki masz ozdobne. Jasne, jedno gniazdko może kosztować tam kilkanaście złotych, zwykłe białe tak kosztuje, ale już telewizyjne 50 złotych. A summa summarum to się zbiera później. Tak więc to też jest dobry pomysł. Ja nie mówię, żeby nie robić, po pierwsze, to oświetlenie musi być dobre, tak więc dosyć dużo, ale może być jeden punkt oświetleniowy, a lampa z 3-5 źródłami światła, tak? Kierunkowymi. Można? No można. Szynoprzewód? Można? Można. Będziesz miał jasno, będziesz miał fajnie, a do tego dać jakąś lampę stojącą, którą możesz dokupić sobie później, żeby zrobić światło nastrojowe. To był punkt 4, teraz punkt 5. Słuchajcie, renowacja mebli i nie tylko. W tym mieszkaniu pod wynajem miałem drzwi, zewnętrzne, które chciałem wymienić. One wymieniałem 2 tygodnie wcześniej w innym mieszkaniu i takie drzwi kosztowały mnie 1600 zł. Zewnętrzne, międzyklatkowe, czyli to nie są takie do domu. 1600 zł mieć lub nie mieć. Jeżeli to robisz pod inwestycje, tamte drzwi nie pasowały mi za cholerę. Ale miałem farbę, nie kupowałem tej farby, ale ta farba do renowacji nie kosztuje. Pół puszki zeszło mi, no to ile mogło to kosztować? 50 zł do 100 zł. Wymalowane to jest na kolor ścian, bardzo ładnie, tak więc zamiast wydawać 1600 zł, sam to pomalowałem, a kosztowało, no niech będzie te 100 zł. To i tak wydaje się, że oszczędność dosyć duża. Tak samo z meblami. Jeżeli te meble oczywiście Wam pasują do wnętrza, są w dosyć dobrym stanie, to można je przemalować, gałki wymienić, klameczki, może jakieś nóżki dodać. I zamiast wydawać na mebel 1000 zł, 1,5, oczywiście zwyż, możemy wydać 100 zł do 200, a będzie jak nowe. Kolejny punkt. To jest dobry punkt. Może nie zawsze warto się stosować, ale ważne, kupuj tam, gdzie masz możliwość zwrotu materiałów. Tylko, czy tam, gdzie jest ta możliwość zwrotu materiałów, jest dobra cena? Bo jeżeli jest to niekorzystne, no to czy nie lepiej precyzyjnie wyliczyć, ile czego potrzebujesz i nie bujać się z tym, jeździć do sklepu i tak dalej, ale jeżeli
nie wiesz, bo faktycznie z niektórymi materiałami jest ciężko zwietrzyć, przeliczyć, ile potrzebujesz tego dokładnie, to faktycznie, no jeżeli zostaniesz z 3 puszkami farby, tak, jakieś worki kleju, czy 3 paczki płytek, no dobra, płytki warto mieć w zapasie, oczywiście, ale nieraz lepiej to oddać, zostawić sobie tylko 1 paczkę, na 2 paczki, no zupy z tego nie zrobicie. Tak więc warto. I kolejny od razu punkt, bo to też jest ważne, ja zawsze klientom proponuję, jeżeli kupujecie panele, podłogi, ogólnie takie drewno, panele, drzwi, to montujcie, niech ekipa będzie ze sklepu tam, gdzie kupujecie. Bo w Polsce jest przepis, że kupując materiały wraz z usługą, kupujecie na VAT-ie 8%, nie 23%, czyli 15% macie taniej jakby za ten materiał, na czym wrzucacie jakby te pieniądze w montaż. To nie jest tak, że to się przełoży i Wy już tam nic nie dopłacicie. Dopłacicie w zależności jaki materiał. Bo czym droższy materiał, no tym więcej tak naprawdę zarabiacie, bo możecie kupić deskę za 200 zł, możecie panel kupić za 50 zł. No to 15% VAT-u na tym, a na tym jest różnica oczywiście. Panele laminowane tak samo mogą kosztować 100 kilkadziesiąt złotych. No i a montaż paneli nie jest zbyt drogi, tak więc faktycznie może się to opłacić. Kupujcie, jeżeli to się Wam opłaci pod względem finansowym, nie że w jednym sklepie panel kosztuje 60 zł, w tamtym 80, ale macie możliwość zwrotu. No to już Wam się nie opłaci na pewno. Idziemy do punktu kolejnego. O tym mówiłem chyba w 2 odcinkach już, ale no nie sposób nie pominąć tego, bo warto. Blat laminowany. Tutaj pokażę kuchnię za chwilkę, którą do tego właśnie mieszkania kupiłem i powiem, ile kosztowała. Ale blat laminowany o tyle polecam, ponieważ jest to najtańszy materiał, jaki istnieje w blatach, a naprawdę bardzo solidny. W jednym odcinku wspominałem, ja swoją kuchnię już robiłem lata temu, to już będzie blisko 9 lat pewnie. Wtedy wyliczyli mi blatów trochę mam, wyliczyli mi moją kuchnię na blat z granitu za 15 tysięcy. Zrobiłem z laminatu, bo nie stać mi było, nie chciałem wydawać tyle pieniędzy i kosztowało mnie to chyba 800 zł. Ten blat istnieje do teraz, ale gdybym go chciał wymienić, to mógłbym wymienić go wiele razy w tej cenie 15 tysięcy. Ja nie mówię, bo mi się bardzo podobają. Blaty kamienne, konglomerat, etc. Jasne, chciałbym mieć, lecz na tamten czas to był bardzo dobry pomysł, żeby taki blat zastosować. A tu jest kuchnia, gotowa, którą kupiłem modułową w jednym z sklepów internetowych. Nie widziałem wcześniej tych mebli, nie dotykałem, ale się okazało, że naprawdę jakość jest dobra. Ona ma 2,40 długości i kosztowała mnie ta kuchnia 2150 zł. Są tańsze, są nieraz dużo tańsze. Tutaj chciałem po prostu już cichymi domykami, na coś tam jeszcze zwracałem uwagę, w każdym razie chciałem, żeby te szybki były u góry, żeby to się też prezentowało, bo można by było kupić kuchnię z płyty z laminatu i tyle. Słuchajcie, pod wynajem i tak pewnie by się wynajęło, no ale to chyba nie o to chodzi, tak? I tak uważam, że w stosunku do mebli robionych pod zamówienie zaoszczędziłem wystarczająco. Co, uwaga, przy normalnych kuchniach, bo to jest mała kuchnia. Przy normalnych kuchniach to nie jest reguła, że stolarz jest droższy od na przykład mebli z Ikei. Nie, nie. Tu warto sprawdzić, porównać te wszystkie systemy i tak dalej, ale przy takiej małej kuchni, tak jak mówię, ja starałem się to budżetowo robić. Uważam, zresztą sami dajcie znać, co o tym sądzicie, że cena jest adekwatna do wykonania, do wyglądu, do jakości. Przedostatni 9. punkt. Wspominałem o zakupach, o panelach i od razu powiem o tych panelach. Ja ogólnie bardzo lubię panele laminowane, ponieważ można kupić dobry panel, naprawdę dobry, w normalnych pieniądzach. Normalne pieniądze, to przepraszam, przykro mi, ale raczej nie mówię o tych za 20, 30, 40 zł. Nie.
Tu sam widziałem, przejechałem się w jednym z dużych sklepów, były kupione i niestety kosztowały niedużo, to też parę lat temu było, ale nie kosztowały dużo, a było widać, że ta jakość jest kiepska. Ale jeżeli kupicie, inaczej, słuchajcie, to jest moja podłoga w przedpokoju u góry, w holu. Kosztowało to parę ładnych lat temu niecałe 60 zł za metr kwadratowy, ale jest to przedpokój. Jak widzicie, dosyć dużo tych paneli jest. Przechodzimy tam. No, wiele osób przez te wiele lat się już przewinęło. Tam nie ma ani pierdoły uszkodzonej. Jest po prostu bardzo dobry panel. Mógłbym kupić panelę, deskę za 100 kilkadziesiąt złotych wtedy i tyle. Ale kupiłem ją, no powiedzmy za 60, ona nie kosztowała 60, ale powiedzmy za 60 złotych. 9 lat jest i pewnie będą funkcjonowały jeszcze, jakbym chciał, to może kolejne 9 lat. Tak więc, a raczej jak żona chce, czy nie wymieni mnie albo tych paneli wcześniej. Dobra, w każdym razie są nadal estetyczne, niezniszczone. Nie trzeba kupować najdroższych takich materiałów, przy czym trzeba poczytać trochę. Te AC4, AC5 musiałoby to już mieć. Gęstość włókna minimum 900 kN. Nacisk w karcie technicznej proszę przeczytać sobie danego panela i to będzie naprawdę dosyć długo żyło. Ok, 10. punkt, również ważne, to jest akurat, gdy robicie taki generalny remont. Bardzo często spotykałem się z tym, że ludzie, zresztą w większości teraz robimy gładzie, jasne, fajnie, ale po co robicie wszędzie te gładzie? Jeżeli wiecie, że tu będziecie mieli cegłę położoną, za tapetą o dziwo warto przynajmniej jedną warstwę zrobić, bo tapeta musi ładnie, równo wyglądać, ale jedną warstwę, a nie dwie warstwy. Jeżeli dobrze fachowiec położy, to w zupełności wystarczy. Nieraz mamy całą wnękę zabudowaną szafą. Nie musicie tam robić gładzi. Meble kuchenne. Nie musicie tam często, w zależności jakie te meble macie, czy macie do samej góry, czy nie. Jeżeli zrobicie gładź, czy nie robicie, chcecie przemalować to jedną warstwą, tak? Nie musicie malować to tak jak pozostałych ścian, no idealnie tak, żeby każdy się zachwycał. Tego nie będzie widać. No. Ja wiem, że niektórzy ludzie powiedzą, co on to doradza, tak? Powinno się zrobić wszędzie super pięknie. Jeżeli szukasz kosztów, to tu możesz znaleźć. No okej, chcesz, proszę Cię bardzo. Lecz ja jestem praktycznym człowiekiem a uwierzcie, trochę tych remontów w życiu zrobiłem i sam sobie bym nie zrobił tego, bo wiem, że jeżeli ta szafa powstanie tutaj, to ona będzie już stała przez następne 10-20 lat. A tych metrów kwadratowych, których możecie zaoszczędzić w mieszkaniu, w domu, jest od groma wtedy. No i zyskujecie na materiale i na robociźnie. Dobra, a teraz właśnie to, co powiedziałem, że na końcu powiem, no faktycznie nie wszystko poszło tak mocno do góry. Usługi poszły. Fachowcy, zresztą na tym bym akurat za bardzo nie oszczędzał, bo za dobrego fachowca warto zapłacić więcej. Strzelam, macie wycenę 10 tysięcy, a u drugiego 12 tysięcy. To często warto dodać te 2000 więcej, dlatego że on może zaoszczędzić Wam dużo więcej pieniędzy, przede wszystkim zdrowia, ale też i czasu. Tak więc na fachowcach bym nie oszczędzał, ale tu poszły te ceny mocno do góry. O dziwo, na ten moment nie poszły jeszcze mocno do góry takie rzeczy jak oświetlenie, płytki, armatura, ceramika. Jest jakiś wzrost, ale nie jakiś bardzo znaczny, odczuwalny. Ale na tak zwanych pierdołach to poszło o 50%, jak nie więcej do góry. Typu silikony, kleje montażowe. Kupowałem kratkę taką montażową. Kiedyś 23 zł, teraz prawie 50 zł. Tak więc no, to 100% do góry. Na tych duperelach zwróćcie na to uwagę, uważajcie, patrzcie, czy faktycznie wszystko potrzeba, bo nieraz później tych silikonów, tych klei leży, czeka, nie wiem, na lepsze czasy, a nie są wykorzystane. A na tym też można troszeczkę
zaoszczędzić. Dajcie znać, na czym Wy zaoszczędziliście i tak jak mówię, co Was zszokowało, że tak dużo kosztuje. Jestem bardzo ciekawy. Napiszcie, na czym zaoszczędziliście, ponieważ ja też na pewno wszystkiego nie wymieniłem, a ludzie czytają te komentarze i też się mogą tym zainspirować. Mam nadzieję, że odcinek Wam się przyda. Czasy przy remoncie teraz nie są proste, nie są łatwe, są kosztowne. Zawsze, tak jak powiedziałem, remont kosztował, a teraz to mocniej czuć, tak więc wierzę, że ten odcinek jest przydatny. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę. Dzięki temu zmotywujecie mnie do dalszej pracy. Naciśnijcie przycisk subskrypcja, dzwoneczek, abyśmy byli na bieżąco. Zapraszam do siebie na TikTok i Instagram. A na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć. Jeżeli uważasz, że warto, to wesprzyj mój kanał i zostań moim mecenasem. Link do Patronite w opisie.